najnowszym odcinku cofniemy się do dnia pełnego tajnych operacji, przełomowych odkryć i wstrząsających tragedii. Od kulis operacji Jodła poprzedzającej stan wojenny, przez pierwszą w historii transmisję radiową przez Atlantyk i narodziny poduszkowca, po walkę Kenii o niepodległość i kluczowy moment w tworzeniu Konstytucji USA. W części kryminalnej wracamy do spraw, które wciąż budzą grozę. Zabójstwa w Rakowiskach, przełomowych wyroków dotyczących DNA, ataków terrorystycznych i szokującego potrącenia w Amarillo. Na koniec analizujemy katastrofy, które zatrzymały świat w miejscu. Eksplozje w mediolańskim banku, dramatyczne wypadki lotnicze i kolejowe oraz tragedie, które zmieniły globalne standardy bezpieczeństwa. To wszystko dowiesz się już w dzisiejszym odcinku. A co łączy te wszystkie wydarzenia? Data. Każde z nich miało miejsce 12 grudnia na przestrzeni lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Najważniejsze wydarzenia tego dnia. 1981 roku. Tego dnia rozpoczęły się przygotowania do operacji, która w historii Polski zapisała się jako początek wprowadzenia stanu wojennego. Wieczorne działania organów państwowych obejmowały planowanie i koordynację tzw. operacji Jodła, która miała na celu przejęcie pełnej kontroli nad strukturami opozycyjnymi i ruchami społecznymi, w szczególności nad organizacją Solidarność. W wyniku tych przygotowań i decyzji doszło do masowych naruszeń praw człowieka, obejmujących internowania setek działaczy politycznych, brutalne pobicia osób uczestniczących w demonstracjach i protestach oraz przypadki śmierci związane z represjami systemu państwowego. Cała ta sytuacja stała się przedmiotem szczegółowych analiz historyków i prawników, którzy w późniejszych latach badali jej konsekwencje w kontekście prawa karnego, w tym precedensów dotyczących naruszenia praworządności. Ponadto działania te były intensywnie dokumentowane przez instytucje badawcze, takie jak Instytut Pamięci Narodowej, który prowadził szczegółowe śledztwa i analizy kryminalistyczne mające na celu ustalenie odpowiedzialności za popełnione czyny i opracowanie materiałów dowodowych na potrzeby przyszłych procesów i publikacji naukowych. Operacja Jodła stała się symbolem nagłego zawieszenia podstawowych praw obywatelskich oraz wykorzystania aparatu państwowego do masowego represjonowania społeczeństwa, a jej znaczenie dla historii Polski i dla badań nad kryminalistyką polityczną pozostaje niepodważalne i niezwykle istotne. 1901 roku tego dnia Guglielmo Marconi, włoski wynalazca i pionier technologii komunikacyjnych, po raz pierwszy w historii odebrał sygnał radiowy, który przeszedł przez całe rozległe wody Oceanu Atlantyckiego. Zgodnie z jego własnymi relacjami odebrany sygnał był literą S w kodzie Morsa wysłaną z wybrzeża Cornwalli w Anglii, a odebraną na Signal Hill w St. John's w Nowej Fandlandii, Kanada. To wydarzenie jest powszechnie uznawane za moment przełomowy w dziejach komunikacji, ponieważ po raz pierwszy sygnał przesyłany bez przewodów pokonał ogromną odległość między kontynentami, otwierając nową erę technologii bezprzewodowej i globalnej wymiany informacji. Dokonanie Marconiego nie tylko zmieniło sposób, w jaki ludzie mogli się porozumiewać na dalekie dystanse, ale również stworzyło fundamenty dla rozwoju radia, telekomunikacji i późniejszych innowacji w dziedzinie nadawania sygnałów, które w przyszłości miały wpływ na wszystko, od łączności morskiej po systemy bezpieczeństwa i komunikację kryminalistyczną. Wynalazek ten jest dziś wspominany jako przełomowy punkt zwrotny w historii nauki i technologii, pokazujący, że połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi eksperymentami może doprowadzić do odkryć zmieniających sposób funkcjonowania całego świata. 1955 roku, tego dnia Christopher Cockerell, brytyjski inżynier i wynalazca, opatentował koncepcję poduszkowca, czyli pojazdu unoszącego się na poduszce powietrznej.
Ten przełomowy wynalazek stał się fundamentem dla rozwoju transportu zarówno wodnego, jak i lądowego, umożliwiając poruszanie się pojazdów w warunkach, w których tradycyjne środki transportu byłyby niewydolne lub niemożliwe do zastosowania. Poduszka powietrzna pozwalała na minimalizowanie tarcia między pojazdem a powierzchnią, co znacząco zwiększało efektywność energetyczną oraz mobilność w trudnych terenach, takich jak bagna, rzeki czy lód. Wynalazek Cockerella nie tylko wprowadził nowe rozwiązania inżynieryjne, ale także wyznaczył kierunki dalszych badań nad aerodynamiką, dynamiką pojazdów oraz zastosowaniem nowoczesnych materiałów w konstrukcjach pojazdów specjalistycznych. Patent ten stał się inspiracją dla licznych innowacji wojskowych, ratowniczych i cywilnych, a jego znaczenie w historii technologii transportu pozostaje niepodważalne, ponieważ otworzył zupełnie nową erę w projektowaniu pojazdów, zdolnych do poruszania się w ekstremalnych warunkach środowiskowych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność w operacjach transportowych. 1963 roku Kenia oficjalnie ogłosiła niepodległość od Wielkiej Brytanii, stając się suwerennym państwem zarządzanym przez własne instytucje polityczne, administracyjne i prawne. Był to moment zwieńczenia długotrwałego procesu dekolonizacji w Afryce Wschodniej i zakończenia brytyjskiego panowania kolonialnego na tym terytorium. Dzięki temu kraj mógł wprowadzić własny system prawny, zorganizować armię, policję oraz instytucje rządowe oparte na zasadach demokratycznych i praworządności. Data ta pozwoliła także na rozwój standardów prawa karnego i administracyjnego oraz wdrożenie nowoczesnych procedur śledczych. Utworzono instytucje ścigania przestępstw, sądownictwa oraz laboratoria kryminalistyczne, obejmujące medycynę sądową, kryminalistykę i analizę dowodów rzeczowych. Wydarzenie to miało również długofalowy wpływ na kierunki polityczne, społeczne i prawne Kenii, wzmacniając jej pozycję w regionie i w relacjach międzynarodowych. 1787 roku Pensylwania została drugim stanem, który ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ratyfikacja tego dokumentu była kluczowa dla utworzenia federalnego systemu rządów, ustanowienia podziału władz i wprowadzenia praw obywatelskich. Rok ten umożliwił wdrożenie spójnych przepisów prawa karnego i cywilnego w obrębie państw członkowskich oraz stworzenie fundamentów dla sądownictwa federalnego. W rezultacie powstały mechanizmy umożliwiające egzekwowanie prawa, ochronę własności oraz praw jednostki, a także regulacje dotyczące ścigania przestępstw i prowadzenia śledztw. Ten moment w historii wpłynął na rozwój systemów prawnych w innych stanach oraz na standardy konstytucyjne, które w kolejnych latach stały się punktem odniesienia dla tworzenia prawa kryminalnego, proceduralnego i instytucji śledczych w całych Stanach Zjednoczonych. Przełomowe wydarzenia w kryminalistyce i prawie. 2007 roku w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych zapadło i zostało opublikowane orzeczenie w sprawie State przeciwko Brianowi J. Holmes przez sąd apelacyjny. Wyrok ten dotyczył m.in. dopuszczalności dowodów, w tym materiału biologicznego w prowadzonym postępowaniu karnym. Orzeczenie ustanowiło ważny precedens w zakresie stosowania dowodów DNA w procesach karnych, potwierdzając ich legalność i rolę w wykrywaniu przestępstw oraz w ścisłym łączeniu sprawcy ze sceną zbrodni lub wykluczaniu osób niewinnych. Wyrok ten wzmocnił praktykę stosowania materiału genetycznego jako formalnego dowodu w amerykańskim systemie sprawiedliwości, wpływając na procedury śledcze, akceptację opinii biegłych i rozwój genetyki kryminalistycznej. Było to wydarzenie o dużym znaczeniu
dla prawa karnego i kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych oraz w dalszej perspektywie dla międzynarodowych standardów dowodowych. 2007 roku podczas szczytu w ramach Traktatu Lizbońskiego odbywającego się w Unii Europejskiej ponownie podpisano Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z nowym redakcyjnym potwierdzeniem jej treści. Dokument ten, choć niezwiązany bezpośrednio z kryminalistyką, odegrał kolosalną rolę w kształtowaniu prawa karnego w państwach członkowskich oraz w ochronie praw człowieka. Karta wprowadziła wiążące normy prawne dotyczące zakazu stosowania kary śmierci, poszanowania godności człowieka, praw oskarżonych, oskarżanych i ofiar przestępstw. Wydarzenie to miało wpływ na harmonizację standardów procesowych, procedur śledczych i sądowych oraz na rozwój mechanizmów ochrony praw obywatelskich w całej Unii Europejskiej, kształtując nowoczesne praktyki wymiaru sprawiedliwości i kryminalistyki. 1989 roku w Polsce rozpoczęto formalną reorganizację milicji obywatelskiej w nowoczesną policję. Proces ten obejmował wprowadzenie nowych standardów śledczych oraz utworzenie laboratoriów kryminalistycznych całkowicie niezależnych od jakiejkolwiek kontroli politycznej. Działania te stworzyły fundament pod późniejsze zmiany w kodeksie karnym oraz kodeksie postępowania karnego, które nastąpiły w latach 90., wprowadzając nowoczesne procedury dochodzeniowe i śledcze. Wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju systemu kryminalistycznego w Polsce, umożliwiając wdrożenie nowoczesnych metod badania dowodów, w tym biologii sądowej, genetyki kryminalistycznej, daktyloskopii oraz informatyki śledczej, a także przyczyniając się do profesjonalizacji służb odpowiedzialnych za ściganie przestępstw. 1990 roku po zjednoczeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec rozpoczęto proces ujednolicenia kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego obejmujący całe terytorium nowo powstałego państwa. W ramach tej harmonizacji standaryzowano metody kryminalistyczne, w tym daktyloskopię, trasologię oraz procedury medycyny sądowej, tak aby wszystkie laboratoria, jednostki śledcze i sądy stosowały spójne, nowoczesne praktyki dochodzeniowe. Działania te miały fundamentalne znaczenie dla efektywności wymiaru sprawiedliwości, zapewnienia spójności dowodowej i profesjonalizacji śledztw w całych Niemczech, umożliwiając również integrację najnowszych technologii i metod badawczych w kryminalistyce w całym kraju. Morderstwa. 2014 roku w godzinach późnowieczornych rozpoczęło się dramatyczne i wyjątkowo brutalne zabójstwo małżeństwa w niewielkiej miejscowości Rakowiska na terenie Polski. Wydarzenie to, które wstrząsnęło całym krajem, dotyczyło śmierci 48-letniego mężczyzny oraz 42-letniej kobiety zamordowanych we własnym domu. W wyniku postępowania ujawniono, że za zbrodnie odpowiedzialni byli ich syn, mający wówczas zaledwie 18 lat oraz jego dziewczyna, która czynnie uczestniczyła w przygotowaniach i przebiegu ataku. Cała sprawa stała się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń kryminalnych tamtego okresu. Intensywna relacja medialna obejmowała zarówno przebieg śledztwa, jak i późniejsze procesy sądowe, budząc ogromne emocje społeczne. Analizy specjalistów, w tym psychologów sądowych, profilerów oraz ekspertów zajmujących się przestępczością nieletnich, zwróciły uwagę na destrukcyjne relacje rodzinne, podatność młodych sprawców na wpływy rówieśnicze oraz skrajne mechanizmy eskalacji konfliktu. Z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej przypadek Rakowisk podkreślił znaczenie precyzyjnego zabezpieczania materiału dowodowego, w tym śladów biologicznych, tekstylnych oraz danych z komunikacji elektronicznej. Eksperci pracujący przy sprawie wykorzystali nowoczesne metody rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, analizę behawioralną, a także zaawansowane techniki badawcze w laboratoriach kryminalistycznych. W
efekcie zbrodnia ta stała się przykładem, który często przywoływany jest w kontekście badań nad zachowaniami sprawców młodocianych, przemocą motywowaną relacjami emocjonalnymi oraz rolą nowoczesnych narzędzi śledczych w procesie karnym. 2907 roku w amerykańskim mieście Amarillo doszło do dramatycznego i niezwykle głośnego zdarzenia, w którym życie stracił Brian Theodore Deniki. Został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający samochód, a sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, co nadało całej sprawie charakter czynu określanego jako hit and run, czyli uderz i uciekaj. Tragiczne zajście odbiło się szerokim echem w całych Stanach Zjednoczonych, kierując uwagę opinii publicznej na problem narastających aktów przemocy ulicznej, niekontrolowanej agresji młodzieżowych grup oraz realnego zagrożenia, jakie niosą ze sobą konflikty przenoszone z przestrzeni społecznej na ulicę. Śmierć Denikiego szybko stała się osią debaty prawnej dotyczącej odpowiedzialności sprawców tego typu zdarzeń. Rozpoczęto dyskusję o tym, jak karać osoby, które używają pojazdu jako narzędzia przemocy oraz jak zapobiegać tego rodzaju aktom poprzez edukację, programy społeczne i zaostrzenie przepisów. W licznych analizach prawnych podkreślano, że sprawa Denikiego odsłoniła luki w systemie wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w zakresie klasyfikacji czynów i zasad wymierzania kar za śmiertelne potrącenia. W medialnych komentarzach pojawiały się również głosy o konieczności lepszej ochrony młodych ludzi znajdujących się w przestrzeniach publicznych, w tym tworzenia bezpiecznych stref i rozwijania programów prewencyjnych. Z biegiem lat wydarzenie to zaczęło funkcjonować jako symbol dramatycznych konsekwencji przemocy wynikającej z konfliktów subkulturowych oraz jako przykład tego, jak jedno zdarzenie może zmienić debatę publiczną na temat agresji i bezpieczeństwa drogowego. 2001 roku. W rejonie osiedla Immanuel, położonego na obszarze zachodniego brzegu Jordanu, doszło do dramatycznego ataku terrorystycznego wymierzonego w autobus przewożący cywilów. Pojazd został zdetonowany przez napastników w momencie, gdy znajdował się na trasie codziennego przejazdu, co sprawiło, że ofiarami stały się osoby nie biorące udziału w działaniach zbrojnych oraz nie mające wpływu na lokalną sytuację polityczną. W wyniku zamachu śmierć poniosło 11 osób, a około 30 zostało rannych, często bardzo poważnie. Skalę tragedii dodatkowo podkreśla fakt, że ofiary ataku stanowiły mieszkańcy regionu, dla których autobus był podstawowym środkiem codziennego przemieszczania się. Zamach szybko odbił się szerokim echem zarówno wśród mieszkańców rejonu, jak i w mediach międzynarodowych. Społeczność lokalna, mocno doświadczona wieloletnim konfliktem, odebrała to wydarzenie jako kolejny dowód na eskalację przemocy i zagrożenie, które dotyczy każdego aspektu życia codziennego. Na arenie międzynarodowej incydent spotkał się z jednoznacznym potępieniem, a organizacje zajmujące się bezpieczeństwem zaczęły analizować okoliczności zdarzenia, aby ustalić, jakie mechanizmy zawiodły i w jaki sposób można zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Katastrofy, tragiczne wydarzenia 1969 roku. W Mediolanie, w budynku banku przy Piazza Fontana, nastąpiła silna eksplozja, która spowodowała natychmiastową śmierć 17 osób oraz obrażenia u 88 kolejnych. Wybuch wywołał chaos w centrum miasta i zmusił służby ratownicze do natychmiastowej akcji, jednocześnie rozpoczynając szeroko zakrojone czynności śledcze. Zabezpieczano odłamki, analizowano konstrukcję ładunku oraz ustalano możliwe motywy sprawców. Wydarzenie to stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktów przemocy politycznej we Włoszech i zapoczątkowało okres określany później jako lata ołowiu. Zamach ujawnił potrzebę modernizacji procedur bezpieczeństwa oraz rozwoju metod badania materiałów wybuchowych w
kolejnych latach właśnie do tego wydarzenia odwoływano się przy tworzeniu nowych standardów antyterrorystycznych oraz doskonaleniu pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 1985 roku w Gander, na terenie Nowej Fundlandii w Kanadzie, doszło do katastrofy samolotu transportowego Arrow Air Flight 1285R. Maszyna rozbiła się krótko po starcie, a życie utraciło w niej 256 osób, łącznie z pilotem, w tym żołnierze słynnej 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz cała załoga. Tragedia wstrząsnęła zarówno opinią publiczną, jak i środowiskiem wojskowym, prowadząc do szerokiej analizy procedur bezpieczeństwa dotyczących lotów wojskowych. W następstwie katastrofy rozpoczęto intensywne prace nad ulepszeniem zasad nadzorowania transportu żołnierzy i kontroli technicznej maszyn wykorzystywanych w lotach długodystansowych. 1968 roku samolot Pan Am Flight 217 rozbił się w pobliżu Caracas w Wenezueli. W katastrofie życie straciło 51 osób, wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. To tragiczne zdarzenie doprowadziło do wzmocnienia procedur bezpieczeństwa lotniczego w regionie, w tym standardów podejścia do lądowania i kontroli technicznej samolotów, oraz wywołało szeroką debatę na temat poprawy środków zapobiegawczych w lotnictwie cywilnym. 1986 roku w rejonie lotniska Berlin-Schönefeld w Niemczech doszło do rozbicia się samolotu Aeroflot Flight 892. W katastrofie życie straciły 72 osoby, a 10 zostało uratowanych, przy czym 2 z nich zmarły później w szpitalu. Tragedia zwróciła uwagę na ryzyko lądowania w trudnych warunkach zimowych oraz na problemy związane z ruchem lotniczym w obszarze zurbanizowanym. W efekcie prowadzono bardziej wymagające procedury kontroli lotów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa operacji w regionie. 1988 roku w Clapham Junction w Londynie doszło do katastrofy kolejowej, w której zderzyły się 3 pociągi. W wyniku zdarzenia życie straciły 35 osób, a ponad 484 zostały ranne, z czego 69 odniosło poważne obrażenia. Przyczyną wypadku było wadliwe okablowanie systemu sygnalizacji, co spowodowało nieprawidłowe wskazania dla maszynistów. Katastrofa stała się punktem zwrotnym dla bezpieczeństwa kolejowego w Wielkiej Brytanii i doprowadziła do wprowadzenia istotnych reform w systemach sygnalizacji i kontroli ruchu kolejowego. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał na temat którejś z poruszonych tu spraw, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Proszę również o zostawienie kciuka w górę pod filmem, zwłaszcza jeśli po dzisiejszym materiale data 12 grudnia nie będzie już dla Was tylko zwyczajnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki dotyczące historycznych wydarzeń mających miejsce danego dnia. Dlatego, jeśli interesuje Was, co działo się wczoraj, serdecznie zapraszam do obejrzenia wczorajszego nagrania, a po dzisiejszym materiale zapraszam już na jutrzejszy odcinek, a teraz do następnego.